Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok i tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia, wyspa skarbów, na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia, w głąb historii i krajobrazów. Palermo. W naszej sycylijskiej podróży przenosimy się teraz na północ wyspy. Będziemy tu poznawać najciekawsze miejsca północno-wschodniego krańca Sycylii. Na noclegi i bazę wypadową obieramy znajdującą się między głównymi atrakcjami turystycznymi niewielką miejscowość o nazwie Alta Villa Milicia i położony tu hotel Sporting Club. Miejsce stworzono na zboczu opadającym w stronę morskiego brzegu. Hotel Sporting Club, choć średniej wielkości, to jednak rozlegle położony. Ma klimat nadmorskiego kurortu. Wnętrza pokoi urządzono z fantazją. Można z nich podziwiać widok na morze. Hotel położony jest przy samej plaży. Tu budzicie się i zasypiacie z szumem morskich fal. Poznawanie północy Sycylii zaczynamy od stolicy wyspy. Miasto Palermo zostało założone przez Fenicjan w VIII wieku przed naszą erą. Przez wieki przechodziło pod różne władze: Kartagińczyków, Rzymian, Wandalów, Bizantyjczyków i Arabów, którzy uczynili je ważnym centrum handlowym i kulturalnym. W 1072 roku miasto zdobyli Normanowie. Po ich upadku Palermo przeszło pod panowanie dynastii niemieckich, francuskich i hiszpańskich. W XIII wieku miasto było świadkiem nieszporów sycylijskich, antyfrancuskiego powstania. Palermo odżyło znów w XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Włoch w 1860 roku. Dziś Palermo zamieszkuje 850 000 osób. Słynne miasto portowe, położone nad Morzem Tyrreńskim, oferuje i zabytki, i świeże owoce morza. Palermo jest symbolem bogatej historii i kultury Sycylii, od barokowego przepychu, po tętniące życiem i zatłoczone uliczki. Do Starego Miasta w Palermo symbolicznie wkraczamy przez bramę Porta Nuova. To monumentalna brama miejska zbudowana w 1460 roku, a przebudowana w 1535 na cześć zwycięstwa Karola V nad Osmanami. W 1667 roku została zniszczona przez wybuch i odbudowana w stylu barokowym. Bogato ozdobiona jest m.in. dramatycznymi figurami Maurów, symbolizujących pokonanych wrogów. Widoczny jest też herb cesarski i inskrypcje, które podkreślają zwycięstwo Karola V. Porta Nuova pełniła funkcję reprezentacyjną oraz była wejściem na główną drogę łączącą Palermo z wyspą. Dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków, stanowiąc symboliczną bramę do historycznego centrum miasta. Wprowadza niczym łuk triumfalny. Brama otwiera widok na Via Vittorio Emanuele, główną ulicę Palermo, pełną życia, historii i architektonicznych perełek. Via Vittorio Emanuele to jedna z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych ulic w Palermo. Wytyczona już w czasach rzymskich jako główna arteria miasta. Łączyła strategiczne punkty handlowe i administracyjne. Teraz to wręcz szlak turystyczny. Obok Porta Nuova znajduje się Pałac Normański, prawdziwy skarb architektoniczny.
zbudowany przez Arabów w IX wieku, a później przekształcony przez Normanów z fortecy w siedzibę polityczną i administracyjną. Największy skarb stanowią tu mozaiki. Najsłynniejszym miejscem jest kaplica pałacowa, mistrzowskie połączenie różnych kultur i religii, sztuki bizantyjskiej, muzułmańskiej i rzymskiej. Współcześnie Pałac Normański jest siedzibą Sycylijskiego Zgromadzenia Regionalnego i muzeum. Naprzeciw Pałacu Normańskiego rozciąga się park Villa Bonanno. Zielona oaza w sercu miasta. Spacerując alejkami można odpocząć od zgiełku Palermo. Często można tu spotkać lokalnych grajków. Dźwięki harfy w takim miejscu to niespodziewana, prawdziwa uczta dla ducha. Wędrując dalej traktem Via Vittorio Emanuele, docieramy do symbolu Palermo. Olbrzymią kopułę katedry w Palermo widać już z daleka. Warto przystanąć i zanim wejdzie się do wewnątrz, podziwiać okazałe otoczenie najważniejszej świątyni w stolicy Sycylii. Do katedry w Palermo wprowadza nas wejście główne ozdobione szerokim portykiem w stylu gotyku katalońskiego z XV wieku. Główna świątynia rzymskokatolickiej archidiecezji Palermo jest dedykowana w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jej architektura stanowi złożoną mieszankę stylów, będących wynikiem licznych dodatków, modyfikacji i renowacji przeprowadzanych na przestrzeni wieków. Łączy elementy normandzkie, arabskie, gotyckie, renesansowe i barokowe. Katedra została założona w 1185 roku. Wnętrze ma plan krzyża łacińskiego z nawą główną i dwiema nawami bocznymi podzielonymi pilastrami. Kryje liczne dzieła sztuki sakralnej oraz grobowce królewskie. Przez katedrę przebiega południk. Oznacza go wykonana w XVIII wieku linia z brązu. Specjalnie stworzony otwór w kopule promieniem słońca wyznacza wiele danych astronomicznych. Po prawej stronie w prezbiterium znajduje się kaplica świętej Rozalii, patronki Palermo, z relikwiami i srebrną urną z XVII wieku, które są przedmiotem szczególnej czci. Co roku 15 lipca rusza procesja, w której urna przemierza ulicę Palermo. Z tłumem przemieszcza się także figura świętej Rozalii. Przed katedrą możemy podziwiać tę tegoroczną. Skąd wziął się kult świętej Rozalii, dowiemy się pod koniec naszej wyprawy do Palermo, bo trzeba w tym celu udać się poza miasto. Niedaleko katedry znajduje się klasztor kapucynów, słynny jest za sprawą niezwykłego miejsca. To katakumby, w których można oglądać ponad 8000 zmumifikowanych ciał. Katakumby powstały w XVI wieku, gdy bracia kapucyni zaczęli grzebać swoich zmarłych współbraci, a potem i osoby świeckie. Nie możemy wam tego pokazać, bo jest tam zakaz filmowania. Wędrując dalej traktem Via Vittorio Emanuele, dochodzimy do niezwykłego skrzyżowania w Palermo. Rządzi tu liczba 4. 4 narożniki ozdobione przez rzeźby przedstawiające 4 rzeki, 4 pory roku, 4 królów i 4 święta. I to miejsce jeszcze dzieli miasto na 4 dzielnice. To Quattro Canti, czyli 4 narożniki. Plac znajdujący się między 4 budynkami na skrzyżowaniu głównych ulic miasta. W przeszłości odbywały się tu zarówno święta, jak i egzekucje. Teraz już tylko święta, o egzekucjach nic nam nie wiadomo. Przy placu Quattro Canti położony jest kościół San Giuseppe dei Teatini. Został zbudowany na początku XVII wieku przez jednego z genueńskich członków zakonu Teatynów. Z zewnątrz nic nie zapowiada tego, co jest w środku. Zwiedzanie kościoła jest płatne. Wnętrze ma plan krzyża łacińskiego z nawą główną i 2 nawami bocznymi, podzielonymi marmurowymi kolumnami. Wewnętrzna dekoracja to niemal przytłaczająca parada sztuki barokowej.
Ilość zdobień jest tu trudna do ogarnięcia. Sztukaterie, freski, każdy centymetr kwadratowy został tu ozdobiony. Ołtarz główny kościoła zdobiony jest drogimi kamieniami i zwieńczony krucyfiksem z brązu, kości słoniowej i agatu. W ołtarzach bocznych znajdują się XVI-wieczne obrazy sycylijskich twórców. Według legendy woda w źródle położonym pod kościołem ma cudotwórczą moc. Niestety krypta nie jest dostępna, więc cudownej mocy wody nie można spróbować. Ale trzeba przyznać, że cudami wypełnione jest już samo wnętrze świątyni. Pewnie zauważyliście, że po Starym Mieście w Palermo przemieszczamy się pieszo i to najlepszy sposób, tym bardziej, że najciekawsze miejsca nie są od siebie zbyt oddalone. Po Palermo podróżuje się bardzo ciężko, korki są olbrzymie, znalezienie miejsca parkingowego to rzecz niezwykle trudna. Można też zostawić auto na obrzeżach miasta i tramwajem dotrzeć do centrum. Ale nie tylko korki są tu słynne. Kolejnym symbolem Palermo mogą być te piękne, dorodne owoce. Nie są prawdziwe, lecz wykonane z marcepanu. Tradycję wyrobu marcepanu przywieźli na Sycylię Arabowie. Sztukę lepienia figurek z ciasta wypracowały zakonnice. Sekretem udanego ciasta marcepanowego było dodanie do niego naparu z kwiatów pomarańczy, a te obficie rosną na Sycylii. Historia owoców z marcepanu zaczęła się podobno od wizyty Karola V w Palermo na początku XVI wieku. Mniszki na te odwiedziny udekorowały drzewka owocami wykonanymi z marcepanu. Tradycja przetrwała do dziś, choć współcześnie nie wiesza się ich na drzewach, tylko sprzedaje w licznych cukierniach. Przenieśmy się do kolejnego słynnego miejsca w Palermo. To Piazza Pretoria. Plac otaczają budynki Urzędu Miejskiego, Kościoła Świętej Katarzyny i Pałace Baronów. Wszystkie patrzą na słynną fontannę Pretoria. To monumentalne dzieło zostało stworzone w XVI wieku przez toskańskiego architekta we Florencji. Tam jednak na długo nie zagościło. Fontannę przeniesiono do Palermo w 644 kawałkach. Wokół fontanny stoją postacie przedstawiające mitologicznych bogów i boginie. 4 półleżące rzeźby to uosobienia rzek Palermo. Fontanna Pretoria znana jest także jako fontanna wstydu. W XVIII i XIX wieku była postrzegana jako symbol skorumpowanych władz miejskich. Ale określenie odnosi się też do nagości postaci. Legenda mówi, że zakonnice pobliskiego klasztoru, uzbrojone w młotki, pewnej nocy odłupały gorszące części ciała rzeźbom. Dla nas bardziej wstydliwe jest, że jak na tak słynną fontannę, to wody tu jednak nie za wiele. Na koniec spaceru po historycznym centrum Palermo zwracamy też uwagę na położony przy placu Bellini kościół Chiesa di San Cataldo, czyli kościół świętego Catalda. Zwieńczona niczym meczet czerwonymi kopułami świątynia powstała w XII wieku za czasów normańskich, kiedy powszechne było czerpanie inspiracji z kultury arabskiej. Zupełnie współcześnie, bo w XIX wieku funkcjonowała tu poczta. Na szczęście przywrócono mu pierwotną funkcję, a obecnie w kościele ma siedzibę katolicki zakon rycerzy grobu Bożego w Jerozolimie. Na północ od Palermo nad miastem wznosi się góra Monte Pellegrino. Warto się wybrać w to miejsce z kilku powodów. Podróżujemy autem, ale niektórzy robią sobie przejażdżkę rowerem. Inni traktują to wejście jako szlak pieszy. Trasa ma długość około 7 km, a góra wysokość niecałe 600 metrów. Jest wymagająca. Na szczycie Monte Pellegrino czekają na wszystkich piękne widoki. Ale nie tylko. Miejsce to też związane jest z historią Palermo i duchowością mieszkańców. Znajduje się tu sanktuarium Świętej Rozalii. Kaplica patronki miasta została wykuta w skale. Wewnątrz przechowywany jest relikwiarz Świętej Rozalii. Historia cofa nas do XII wieku,
kiedy młoda Rosalia, dowiedziawszy się o zaaranżowanym małżeństwie, uciekła i została zakonnicą. Większość swojego życia spędziła w jaskini na Monte Pellegrino. Gdy w XVII wieku miasto dotknęła zaraza, woda kapiąca z tych skał uzdrowiła jedną z kobiet. Do tego ukazała jej się postać Rosalii, która wskazała miejsce swojej śmierci. Zaraza zniknęła. Z wdzięczności Rosalia została patronką miasta Palermo, a w tym miejscu wybudowano sanktuarium. Wizyta na Monte Pellegrino to nie tylko okazja do spotkania z historią i duchowością, ale także doświadczenie majestatu sycylijskiego krajobrazu. Dla nas to czas, żeby jeszcze raz spojrzeć na Palermo. Miasto kontrastów, od bogatej historii po współczesny chaos. Stolica Sycylii pulsuje energią, żyje szybkim tempem, za którym trzeba nadążyć. Nie jest spokojną, sielską Sycylią z urokliwymi, prowincjonalnymi krajobrazami, które często mamy w wyobrażeniach. To olbrzymia aglomeracja, która jest współczesnym symbolem Sycylii. Czas odwiedzić kolejne ciekawe miejsca na tej wyspie.